Słuchajcie, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmie na tym kanale, który jest absolutnie i w 100% filmem dodatkowym. Słuchajcie, jest to wszystko zrobione bardzo spontanicznie, właściwie wszystko w ciągu ostatnich 12 godzin. Od momentu, w którym sprzedałem Skyline'a R34 GTT, którego możecie kojarzyć, i swoją drogą, moi kochani, sprzedałem go z bardzo dużym zyskiem, więc fajnie. Blisko 70 000 złotych naprzód. To miało miejsce dzisiaj w nocy o godzinie 3 nad ranem. W tym momencie jest godzina 15, a my wyjeżdżamy do Holandii. Ja mówię, że ten materiał jest w 100% filmem dodatkowym ze względu na to, że wszystko jest tak na szybko zrobione, że słuchajcie, nie ma ze mną żadnego operatora, ja jedynie biorę tą kamerę, do której w tym momencie gadam, jedną tylko i wyłącznie baterię i ładowarkę ze względu na to, że nie mam po prostu więcej przy sobie w domu, wszystko wziął Przemek, operator, do siebie, żeby to wszystko naładować. Zapięliśmy przyczepę za Range'a, moi kochani, i jedziemy teraz w trasę w okolicy 12 godzin, postaramy się zrobić na raty, a nagrywam to dla was, ponieważ no myślę, że taki dzień zdarza się raz w życiu i fajnie będzie mieć to na pamiątkę. Fajnie będzie to również pokazać wam, jeżeli jesteście fanami JDM-ów, fanami japońskiej motoryzacji. Dlaczego mówię, że taki dzień raczej raz w życiu? Nissan Skyline R34 V-Spec 2, do tego wszystkiego z kierownicą po lewej stronie. LHD. Ile jest takich na świecie? 5 sztuk, 6 sztuk, 8 sztuk, raczej nie więcej niż 10 sztuk na świecie. Pojawił się na sprzedaż wczoraj, a właściwie nawet się nie pojawił na sprzedaż, tylko po znajomości ktoś postanowił mi go pozwolić kupić. O, może w ten sposób. I na szybko postanowiłem sprzedać mojego R34. Za moment opowiem wam dlaczego. Jak widzicie, wszystko już zapięte, więc my jedziemy. Przed nami naprawdę bardzo daleka trasa, a ja w tym filmie w 100% z ręki, tak o, po prostu. Pogadam sobie z wami, przekażę wam kilka fajnych informacji, pokażę wam coś, co myślę, że właśnie dla fanów japońskich samochodów jest naprawdę nie lada gratką. Jeżeli lubicie tego typu filmy, właśnie nagrywane z łapy, no to bardzo się cieszę, to myślę, że to jest dla was. Jeżeli takich filmów nie lubicie, no to nic na tym kanale nie będzie się zmieniać, dalej będziemy robić grube materiały, tylko to jest po prostu materiał dodatkowy, materiał specjalny. Bez zbędnego przeciągania, niech więc wlatuje intro teraz. Miał być dodatkowy i w ogóle taki o. A tu finalnie 3 tematy w jeden materiał jednak dla was damy. Będzie też nie byle jaki sprinter, będzie też wesele w Lambo. Wracamy, jednak po kolei. Witam bardzo serdecznie. Ja pod Rotterdam. Jedziemy. Do dużego pokoju. Ty, no daleko. No trochę jest. Słuchajcie, wczoraj w nocy o godzinie 3 nad ranem przyjechał ziomek, żeby kupić Skyline'a. Zapłacił mi za niego 54 czy 55 tysięcy euro. No i te pieniądze właśnie dokładam do tego, żeby kupić tego Skyline'a z kierą po lewej stronie. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, ja odkąd kupiłem tego Sky'a z kierą po prawej, po prostu nie jeździłem nim wcale. Ze względu na to, że 80% frajdy z posiadania tego auta psuje mi to, że on ma kierę z prawej strony. Źle mi się po prostu operuje gałką zmiany biegów lewą ręką, źle mi się po prostu siedzi i zabiera to ten fajny feeling posiadania R34. No a że one raczej z kierą po lewej nie wychodziły, no to dorwać taką sztukę, do tego wszystkiego igiełkę, to nie jest taka prosta sprawa. Obecnie na świecie nie ma ani jednego takiego na sprzedaż. I co ciekawe, ten też, tak jak wspomniałem, nie był wystawiony. Gość, który go ma, traktuje go jako prywatny sprzęt, a ziomki, które znają się z nim od lat, namówili go, żeby zgodził się go sprzedać. Wszystko jest na takim spontanie, że nawet odpowiedniej ilości euro nie mam, muszę wymienić złotówki. Cała Polska przed nami do przejechania. Leci kilometr za kilometrem, przychodzi noc. Noc to najlepszy moment na wymianę wcześniej wspomnianej waluty, a zwłaszcza w takiej ilości. Dojeżdżamy na miejsce z polecenia, bo jak żeby inaczej, i tutaj podobno dostaniemy dobry kursik. Kantor na parkingu przy samej granicy. Za chwilę podobno zaczną się negocjacje. Powiem wam, że jak na zawartość plecaka i miejsce, w którym się znajdujemy, to jest delikatnie niepokojące. Ustawiam się więc kulturalnie w kolejeczkę i czekam. Przychodzi moja kolej, to czas na ostre negocjacje. 10 groszy w te na sztuce, 5 groszy w tamte. Może jednak tak, a może jednak by pan klepnął tyle, ale obsługa, powiem wam, mega fajna. Przyjechał pan ochroniarz, zapytać, popilnować. No ogólnie nie wygląda, no umówmy się, nie wygląda wcale, ale było dobrze. Misja została zaliczona. Laur konsumenta. No powiem tak, w bardziej podejrzanym miejscu nigdy tyle gotówki nie miałem. Ale, co by nie pierdolić, to kurs zrobili dobry, chciałbym zareklamować. Tory mieliśmy dobre i kurs też był dobry, nie? Szyny były złe, a podwozie też było złe.
Lecąc dalej, dojeżdżamy w środku nocy do hotelu w połowie drogi. Tutaj będzie szybka kimka, a hotel w środku coś mi przypomina. Kurwa, Titanic. 6 godzinek i nadchodzi ten jakże wielki dzień. Kurwa, jak Marines, jak wracają z wojny, to mają takie kurwa, nie mają torby, tylko taką Spakowałeś się w pokrowiec na co? na namiot. A few moments later. Bitte folgen, follow me. Nie, follow me jest okej, ale po niemiecku to jest Bitte folgen! No nie, no to nie ma wyjazdu bez zatrzymania. Odłożę was sobie tutaj i zobaczymy. Przebieg kontroli. Trójka jest. No, jeszcze kobieta. Dzień dobry, komisarz Rex Samowolski. A ile to się jechało? Dobrodziej, za wolno leciałem? Hello. 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 Deutsch, English? English little. English. Would you please stop the engine? Okay. We were pulling you over because you were going too fast. Yeah. We spoke a little bit and he didn't saw he's going too fast. Sorry for that. That's only allowed 80 kilometers per hour. We measured you between 120 and 125. No powiedz, że tak, że zgadza się, że się Yeah, he zapomniałem, knows. że nie wiem, jak się to pistolet. Tak, od razu k***a za kopyto chwycili obydwoje. Ja, ale w ogóle patrz, coś wyciągają. Alkomat pewnie. Napierdolił znowu. Jak co dzień? Znowu cię będą kuli, k***a. Damian, no. Kiedy ty się nauczysz? Znowu wrócimy za tydzień. Albo gra w kółko krzyżyk, albo nie wiem, coś sobie notuje. Pewnie się z mojego zdjęcia. Albo z mojego. Mam na nim włosy, przypominam. A few moments later. Ty, normalnie 120 euro mandatu plus 30 euro za papierkową robotę powiedział, a dał ci zniżkę 50 euro. Rabacik przyznali fajny, także całkiem miło. Żeby wytłumaczyć co i jak, nawet ściągnęli drugi radiowóz, bo pan gadał po polsku. 10 minut i po sprawie. Tradycji więc stało się zadość. To chyba będzie tutaj. No powiem wam, całkiem ładna hala. W środku masa samochodów. Przed chwilą wyostrz się, kurwa. No. O kurwa, ja już go widzę, no. O pytkę. No my go właśnie zobaczyliśmy i powiem wam, że tak przez szybę ledwo, bo przyciemniona, ale już kurwa robi robotę, nie? Jest wysoko. Paweł będzie skakał. Witam bardzo serdecznie, ty chyba coś ćwiczysz. No, Kurwa. na czysto. Wróciłem, wiesz, a wracam z powrotem po wypadku, nie? A co ty miałeś za wypadek? No, na motocyklu. A jak inaczej? Widzę go za okienkiem. O, wy też już go widzicie za okienkiem, ale też niewyraźnie, bo się odbijam, ale jest. Ajajajajaj. Wszyscy fani japońskiej motoryzacji w tym momencie nic nie może rozpraszać waszej uwagi. Rzeczywiście gość ma tutaj na bogato, stoją same sportowe samochody, piętro pod nami również, ale najważniejsze jest to, co mogę wam pokazać w kwestii tej japońskiej motoryzacji dzisiaj tutaj, a mianowicie R34, moi kochani, w wersji, no właśnie, M-Spec Nur. To jest naprawdę absolutna rzadkość. Ten samochód ma 120 000 mil w przebiegu, natomiast nie widać po nim. Powiem wam szczerze, że lakier naprawdę, no nie widziałem tego koloru nigdy na żywo. Jedynie po reflektorach troszeczkę widać, że rzeczywiście może mieć tego przebiegu już troszkę. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o lakier, to oprócz tego, że najbardziej klasycznym lakierem wydaje mi się właśnie ten niebieski w Skyline, no pewnie za sprawą Briana z Szybkich i Wściekłych, no to jeszcze jeden lakier w R34 zawsze zasługiwał na gigantyczną uwagę, a mianowicie lakier, który nazywa się, moi kochani, Midnight Purple i ten sprzęt ma 80 000 przebiegu, jest polakierowany Midnight Purple już z fabryki i moi kochani, żaden z elementów w tym samochodzie nie był nigdy lakierowany. To wszystko są elementy, które wyjechały z fabryki. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze w tym kolorze, natomiast nie siedzi mi to, że jest tutaj kierownica z prawej strony, chociaż z rzeczy fajnych jest talusieńki środek z VSPK 2 i masa dodatków z Nismo, więc to auto wygląda naprawdę bardzo fajnie w tym kolorze. No i powiem wam szczerze, że tutaj miałbym ciężką decyzję, gdybym żył w tamtych czasach i mógłbym konfigurować, czy wziąć niebieskiego, czy właśnie Midnight Purple. Jest tam. O, przepraszam, nadepnąłem cię, zepsułem całą epickość tej sytuacji. Dobra, żartuję, jest. Ja w tym momencie jeszcze nie patrzę, idę i gapię się na was, on jest po mojej lewej. Kurwa, no powiem ci, że tamte to nie istnieją przy tym. Dlatego specjalnie to zrobiłem, pokazałem ci najpierw tamto. Jest grubo, Ja pierdolę. ale jest syto. Kurwa mać, co to kurwa jest za sprzęt w ogóle? Ja pierdzielę. To ma wszystko oprócz mocy. To da się naprawić. To na pewno naprawimy, ale w ogóle... I to!
Ja pierdzielę. Kiera po właściwej stronie w R34 to jest to, co opłaca się drugie tyle dopłacić do tego samochodu, żeby mieć to po drugiej stronie. Ale w ogóle jak on wygląda, jaki on ma te poszeszki wszystkie, wszystko z pakietu z Norspeka, nie? Ty no powiem ci, k***a, jest dolony jak niedzielny autobus do Lichenia. Ty, i kluczyk ma jakiś sensowniejszy niż wszystkie inne. Czy się ręce trzęsą, widzę z emocji. Ty no, powiem ci, że to robi wrażenie, nie? Kurwa, mów mi Brian od dzisiaj. This is your car. Ty jesteś Han, ja jestem Brian teraz. Ty no, powiem ci, że Golkowice nie widziały jeszcze czegoś takiego. Myślę, że Polska tego nie widziała. I airbeczek. Seryjny airbag. Ty, ile seryjny airbag ma koni? 320? Na papierze 280, ale No. tam mocami do Dmuchały do 320, 330. Airbeczek 26. Tu trzeba zrobić 6-7 beczek. A w ogóle dostać seryjnego airbaga 26 to jest cud. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money statement, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with the friends new. Yeah. Zajebiście to gada, k***a, w serii to ma 300 koni, słychać jak świszczy turbo. Kiera chodzi delikatnie, lekko, jak w nowym samochodzie, zero jakiegokolwiek trzęsienia. No powiem wam, że to jest po prostu nowy samochód. 57 000 kilometrów przebiegł. Kocham to. We got it. Nice, nice, nice. Now we have to count some euro. Grażyna, daj cash! Gdzie jest Grażyna? Grażyna! Cash! Bo zaraz mi się rozmyśli! Ty k***a, to z pilota zamyka. Czy nie zamyka? O, zamyka. Patrz. Nie da się otworzyć. Klikasz. K***a i się da. Zawsze się to p***doli. Czyli k***a, zakup udany. Opowiem ci, że to będzie jedno z najfajniejszych samochodów na hali. Bardzo miło. Fajni ludzie z zajawką i w ogóle to fajna firma. Ale uciekamy i nie przeciągamy. Pogoda jest naprawdę dramatyczna. Całą trasę od wyjazdu z Polski to może z 2 godziny bez deszczu przejechaliśmy. No zresztą, w ten sam weekend, kiedy to nagrywamy, różne mocne sytuacje w całej Europie mają miejsce w związku z ulewami. Przed nami około 400 km w dół Niemiec. Ciągle przez bite 5 godzin gapię się w lusterko, bo jebań tak dobrze wygląda ciągnięty na otwartej przyczepie. Miłość, po prostu miłość. Natomiast do Frankfurtu nie jedziemy po drodze. Jedziemy, bo przygotowałem dla was tam niespodziankę. Miejsce z gatunku tych miejsc, które można śmiało pokazać całemu światu. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczcie, co teraz dzieje się za moimi plecami. To wszystko są tarasy. Każdy z tych tarasów, jak widzicie, jest podświetlony i na każdym z tych tarasów może stanąć samochód. A to, co widzicie tutaj, to są windy dla tych samochodów. Moi kochani, za moment zapakujemy Skya. Specjalnie zostaliśmy jeden dzień, a właściwie jedną noc dłużej w Niemczech i nie wróciliśmy prosto do Polski, żeby wpakować go do jednej z tych wind, a następnie wziąć pokój, a na tarasie mieć R34 Wispek 2. To będzie dobre. To będzie dobre. To jest pojebane. Idziemy gadać i negocjować jak najfajniejsze miejsce. Patrzcie. Tu się wjeżdża i normalnie winda do samochodu. We got a reservation for the last name La Buddha. It should be a room with a space for car. Whatever it sounds, but probably for you it sounds casual. You take some pictures or maybe a video. Yeah, we'll make some video and we are going back to Poland. So all I have to do is put car to the sensor and the lift is open. I'm going inside through the car. The lift is very smart, knows exactly which floor you want to go Okay. to, so it takes you automatically there. You park your car on the balcony and then you enter the room. Any employer. No employer. Ty no, ale że to nie ma pracownika, to ja jestem w szoku. Za sosu winda, ludzie wjeżdżają pewnie niskimi samochodami. To jest jakiś monsun nad tymi Niemcami teraz. I bierzesz sobie, wjeżdżasz kiedy chcesz i jak chcesz. I przyjeżdżasz autem o 3 nad ranem. Zresztą będziemy gadać jak się monsun skończy. Bez kitu to nie ma nic wspólnego z sierpniem. Kurwa jest 12 stopni Celsjusza i
Ala tu chyba śnieg z deszczem. Masakra jest, powiem wam. Zrzucamy go tutaj z lawety, wjeżdżamy nim do C2 tylko po to, żeby go tam postawić. Po nic więcej. Chwila prawdy, czy rzeczywiście tak jest? A gdzie ja ją mam przyłożyć w ogóle? Kurde, nie wiemy gdzie mamy przyłożyć tą kartę, ale chyba tutaj dopiero, tak? Tak. Chyba powinno ją otworzyć teraz. Nie. Kurwa! Jak to zrobić teraz? Może ten wystarczy przyłożyć. Tak. Tak. Zapraszam. Ale to jest absurdalne. To jest, moi kochani, mocno absurdalne. Powiem wam szczerze, że musiałem teraz przejść na iPhone'a, a ja dla was teraz gadam normalnie z iPhone. Kurwa, zamknął się. Pojechał, no tak, gość mówił, że winda sama wszędzie pojedzie. The lift is very smart. Tylko, że kurwa beze mnie pojechał. Otwieraj to. Otwieraj, kurwa. Wracaj tu. It's been a long day. No dobra, w każdym razie wracając, to absurdalne jest to, co się tutaj teraz dzieje. Ja dla was nagrywam z iPhone'a, bo kamerę mi całą zalało. Do tego wszystkiego jest tak zimno, że miała końcówkę baterii. Się normalnie wyłączyła. Pojechało beze mnie, a idź pan. Najlepszego teraz nie zobaczę. Ciekawe, na którym piętrze się pojawi. No jest, winda wraca, a Damiana widzę tam. Damian! On mnie nie słyszy. Ale winda przyjechała. Kurwa, gdzie ja cię... Pierdolisz, pojechałeś beze mnie, bo mi się nagle zamknęła. Nie mogłem drzwi otworzyć, żeby wiesz, zablokować, a my już w pokoju byliśmy. The lift is very smart. Ty, tylko ręcz został otwarty. Ty, czekaj, teraz ja muszę chyba kartę przyłożyć. Chyba musisz włączyć silnik. Musimy wyjechać, wjechać jeszcze raz. No, chyba tak. Temat windy. Ogólnie streszczając to wszystko, to całe zamieszanie i właściwie przez to całe ostre zamieszanie przekodowali nam pokój na jakiś taki, który jest w pionie drugiej windy, która powinna działać. No ale kabaret trwa dalej, bo wjeżdżamy na dobre piętro, tylko winda otwiera się ze strony pokoju zajętego, o, co za paradoks, przez Eko-Teslę, a nie pokoju wolnego. The lift is very smart. Ty, do Tesli nas znowu wpakowało. Jeszcze stoisz rurą wydechową, takiego airbag'a, wiesz, Hama, to normalnie napierdala spalinami, prosto w dupę Tesli. Gość całe życie walczy, żeby eko być, a ty mu właśnie kopcisz Skylinem. Coś się pomyliło i pojechaliśmy do gościa. Wracamy już. Niech się pan nie przejmuje. Zjeżdżaliśmy i wyjeżdżaliśmy. Tak kilka razy, no i w sumie to chyba przypadkiem, bo miało być 7. piętro, a znowu wjechała na 8, ale jest. Sukces. Otwarły się dobre drzwi. Jej, good side. Witamy i teraz patrzcie to, w końcu mogę wam ja to pokazać. O nie, jednak nie, jednak nie, jednak łapiemy szybko tutaj. Jednak jeszcze nie mogę wam pokazać, czekajcie, muszę trzymać windę. I teraz patrzcie, tam jest pokój, tu wjeżdża samochód i tak jest widok z tego wszystkiego. Nad tym się skupimy jeszcze jutro za dnia, bo to będzie na pewno znacznie bardziej ciekawe i fajniej będzie wyglądać. W każdym razie wbijasz normalnie przez te drzwi, za oknem stoi ci Sky na 8. piętrze, wchodzisz i elegancki pokój normalnie. Wszystko Sikalafon, zobaczcie. Mówiłem, że mi się wyładowała kamera, ja teraz gadam tak. Jest prawie godzina 12 w nocy. No nie no, to jest... no kosmos trochę, no. Mega wyjebani po trasie, więc szybciutka zmiana, nocy w dzień. Ale muszę powiedzieć tak, dzisiaj jest poniedziałek i zwykle poniedziałki kojarzą się z tym, że no nie bardzo chce się wstawać z wyra, no wszystko jest ogólnie nie tak. Natomiast jedna bardzo prosta rzecz to wszystko zmienia. Zobaczcie, ja w tym momencie jestem na łóżku, jest poniedziałek, skręcam głowę w prawo i mam R34 normalnie za oknem. Patrzcie jak to wygląda teraz w świetle dziennym tutaj. Powiem wam, że z minusów to już na pewno na teraz widzę, że nie da się zmieniać koloru tego LEDa i niestety wieczorem był on zielony i z minusów na pewno bardzo ciemny jest ten balkon cały. Nie ma światła praktycznie w ogóle, jest słaba też pogoda, ale no ogólnie to nie ma światła nawet jakby było słońce, bo jest to bardzo taka mocna jest ta wnęka. Natomiast dobra, już olewając to, ta abstrakcja sytuacji, że zobaczcie, macie cały pokój tutaj, nie? I samochód za tą szybą i znajdujemy się na 8. piętrze. To jest naprawdę rzecz, kurde, no fajna. Trzeba powiedzieć, że fajna, natomiast zobaczcie jak tam jest głośno.
Jesteśmy przy samej autostradzie i do tego wszystkiego przy samym lotnisku. Wewnątrz w ogóle tego nie słychać, są bardzo grube szyby, natomiast jak tylko się otworzy balkon, to słychać nieraz jak tutaj silnik odrzutowy się nagrzewa, napędza. Tutaj autostrada, tutaj przestrzał na lotnisko. Zobaczcie, tutaj jest cały pas startowy. O, patrzcie, ląduje właśnie teraz. Także, no powiem wam, bardzo fajny widok i zobaczcie, ile taksówek stoi koło hotelu. To jest dosłownie w tym miejscu, a my znajdujemy się na 8. piętrze z samochodem za plecami. Jest do tego wszystkiego ładowarka dla elektryków, no on akurat to się z tej ładowarki śmieje. Natomiast to, co najważniejsze i to, o czym bardzo bym chciał z wami ogólnie pogadać, to jest ta kiera z lewej strony. Zobaczcie, tu się w ogóle wyświetla GTR. W każdym razie, czekajcie, przesuniemy sobie fotel. Tak jest. Siądziemy sobie i zobaczcie, że ta kiera z lewej strony tutaj to nie jest jakiś drut. Zobaczcie, że cały wyświetlacz mimo wszystko jest skierowany w stronę kierowcy, mimo że siedzi po lewej, no bo jak siedział po prawej, no to był skierowany po prawej. Gałka zmiany biegów, hamulec ręczny, to wszystko tutaj normalnie jest wyprofilowane w stronę kierowcy. I mówię o tym, ponieważ GTR-y nie wychodziły z kierownicą po lewej stronie. Wielu więc mogłoby się zastanawiać, jak to jest możliwe. No właśnie, oni powiedzieli, słuchajcie, że według ich wiedzy 4 w Europie i w okolicach 10 sztuk na całym świecie. Prawdopodobnie 4 w Europie, prawdopodobnie 2-3 sztuki w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie też gdzieś 2-3 sztuki mogą się znaleźć jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju. Moi kochani, taka przekładka to jest nic innego jak wycinanie elementów za pomocą technologii CNC, druk 3D i do tego wszystkiego mity i legendy, chociaż nie chcę tego powielać, więc nie bierzcie tego jako 100% wyznacznik, są takie, że kiedyś wyszedł Nissan Skyline R34 wagon, czyli takie bardzo w cudzysłowie, no bo oczywiście tak nie można mówić, bo to jest wagon, a nie kombi, który miał kierownicę z lewej i z niego można było wiele części zaadaptować właśnie do przekładki GTR-a. I teraz tak, zdania pewnie będą podzielone. Fani JDM będą mówić, nie, to musi mieć kierę z prawej strony, no ale znowu inni będą mówić, nie, to musi mieć kierę z lewej strony, no bo tak od zawsze jeździmy i to wtedy nie zabiera przyjemności z jazdy. Każdy ma prawo do własnej opinii, natomiast dla mnie, mimo że Skyline GTR V-Spec 2, gdyby miał kierę z prawej strony, w życiu bym go nie kupił, ponieważ są horrendalnie drogie, a tak jak już powiedziałem, 80% frajdy z jazdy zabierałoby mi to, że kierownica jest po złej stronie. Tutaj kupiłem go tylko i wyłącznie ze względu na to, że kiera jest z lewej i tylko i wyłącznie ze względu na to, że wiem, że takich świrów jest więcej ode mnie i może jak będę go chciał sprzedać za 5, 10, 15 czy za 20 lat jako taka lokata kapitału, to przyjdzie świr albo jakiś szejk dubajski i powie, ja chcę mieć kierę z lewej i w ogóle mnie z prawej nie obchodzi i to będzie dokładnie takie samo podejście jak moje. Natomiast mordki Godzilla w tak limitowanej wersji z kierą po lewej stronie na polskich drogach, no tutaj właściwie piszemy historię. Zwłaszcza, że mówię wam o tym stojąc na 8. piętrze budynku samochodem na balkonie. To też dość znaczący fakt. W każdym razie jaram się, naprawdę, zwyczajnie. 2 słowami, jaram się. To jest piękne. Palec do lisadzia. Dobra, uciekaj. Uciekaj. Zawołaj ją. No. Tutaj, co teraz widzicie, to zasadniczo ja, robiący wstęp do drugiej części filmu, bo ostatnio kilka tematów w jeden materiał stało się tradycją. Ale za długo to trwało. Nuda, więc skrócę wam. Siedliśmy sobie do auta i jechaliśmy sobie. Wesołą ekipą. Aż dojechaliśmy sobie do Poznania. O tego Poznania. I teraz będzie nie o Japonii, tylko po niemiecku. Wyobraźcie sobie sprintera w AMG. A jak pewnie widzicie już za moimi plecami, nie musicie sobie takiego sprintera w AMG wyobrażać, dlatego że ja wam go przedstawię. I mówię absolutnie poważnie. Przedstawię wam sprintera w cudzysłowie w AMG. Znajdujemy się w firmie Tapsam Design, a właściwie znajdujemy się na ich podjeździe i właśnie zaczął oczywiście lać deszcz. Natomiast dlaczego wam o tym mówię? Ta właśnie firma pożyczyła nam, moi kochani, sprintera na wyjazd 1 Million Tour. I ja wtedy w tym sprinterze się zakochałem. Stwierdziłem, że do tematu driftu to będzie wręcz idealne. Czy tutaj napierdala żabami wielkości 5 złotówek? Oczywiście, że tak! Chodźmy do środka! Dobra, chowamy się, bo faktem jest to, że naparzać zaczęło naprawdę solidnie. Witamy się z całym składem firmy i czekamy, aż znowu pojawi się słońce. No i cyk, skoro mamy już słoneczko, to możemy przejść do rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy, to mamy tutaj same rzeczy poważne, na przykład tablica rejestracyjna, jakże inaczej jak 7 i drift, ze względu na to, że tym właśnie sprinterem, moi kochani, chcemy móc zapiąć 2 driftowozy z tyłu i pojechać na przykład na zawody bądź na trening. Pozwólcie mi, że wsiądę i wyjedziemy sobie na środek, żeby co nieco wam
pokazać. Ledwo zaczęliśmy, popatrzcie, powiedzieli, że to jest niespodzianka. I rzeczywiście jest niespodzianka. I jeszcze co ciekawe, ja w ogóle nie widziałem jeszcze tego samochodu. Naprawdę. No tak było. Nie zmyślam. No dostałem info, że będzie kilka niespodzianek i to jest jedna z nich, a mianowicie sportowe fotele wpakowane do sprintera i mimo wszystko, widzisz to? Na pneumatyce, stary. Wyjadę na środek, bo chcę wam od razu pokazać kilka zajebistych rzeczy. Teraz nie za***ać widz, bo to promień skrętu ma jak Kamaz. Ty, osa. Kur... pszczoła. Lubisz jazz? Pszczoły nie można zabijać. Ja pierdacz, ja się boję panicznie. Idź. O, dobrze. I teraz dmuchnij. O, pa, chłopie. Jaka mądra? Wyszkolona. Yo, what's up MTV? It's Creep My Sprinter and I'm Buddha. Let's go inside. Mamy tutaj, moi kochani, cyk, elegancko. Popatrzcie, czerwona nitka, dose i nasza kropelka. No, naprawdę pięknie się to tutaj prezentuje. I mało tego wszystkiego, mamy tutaj również stoliczek. Możemy sobie wziąć i rozłożyć żarełko. Żarełko, które wyciągniemy prosto z lodóweczki, która znajduje się w tym miejscu. Gdyby tego wszystkiego było mało, moi kochani, popatrzcie. 32 cale. No jak byłem mały, to takiego w salonie nie miałem. Jak teraz jest tutaj w tym oto sprinterku. Zobaczcie, do tego wszystkiego pilocik piękny, elegancki, taki klasyczny, estetyczny, czysty. Możemy sobie wybrać całe podświetlenie po długości. Wy widzicie to w tym momencie na przebitkę. Gdyby tego wszystkiego było mało, mamy tutaj również normalne gniazdka, do których możemy podłączyć na przykład suszarkę do włosów. A co ciekawe, w tym samochodzie możemy również wziąć prysznic. Gdzie jest prysznic, co ty gadasz? A bo ty nie wiesz, że jest prysznic? Nie wiem, gdzie jest prysznic? Jest prysznic. Co ty gadasz? No kurwa mać, patrz. A, jest drabinka. Dach też jest użytkowy. Nie dość, że są solary, to jeszcze do tego wszystkiego jest taka, no płyta, taka jak widzicie teraz. I na tej płycie możemy sobie rozłożyć leżak. Zaraz to zrobimy. Ale jeżeli nie wiesz, że jest prysznic, to To się pozmieniało. Gościu, no kurwa, z seryjnym sprinterem to ni chuja, nie ma nic wspólnego. W każdym razie mamy tutaj normalnie kratownicę, na której możemy przypiąć części, jakieś wahacze, amortyzatory, jakieś elementy, które zawsze się nam na zawodach mogą przydać. Oprócz tego przez firmę Tapsan cała zabudowa, jeżeli chodzi o szafki. Zobaczcie, tam macie normalnie kompresor, cyk, pop. I normalnie do kół. Zobacz, nawet gdyby tego było mało, to patrz co tu jest. Możesz sobie to wyciągnąć 10 metrów od samochodu i masz normalnie prąd. Jak Co gdyby ty nigdy gadasz? nic. Ten sprinter to jest jak bazylika licheńska. I teraz patrz, to jest najlepsze. Cyk, na śmietniczek, wiesz co robisz? Podnosisz wiem. i woreczek. I masz śmietnik. Ale to nie to jest najlepsze. Najlepsze jest to. Hop, i ty pytasz, gdzie jest prysznic, tak? O, ja myślałem, że to jest taki że się z boku gdzieś coś wysuwa, że na zewnątrz się myjesz. A gdzie na zewnątrz? Cywilizowani ludzie tutaj, stary, będą jeździć tym samochodem. Popatrz, cyk. Patrz, jaki custom, patrz. Masz tutaj ramę do prysznica i teraz tak. I wyście myśleli, że jak my będziemy teraz mieli fragment o sprinterze, to będzie nudno. K***wa, my już pod prysznic idziemy razem, patrz. I teraz tu tylko wsadzasz, blokujesz i teraz patrz. Hop, hop, hop. I patrz tam. Widzisz to? Ale czekaj, co to jest? No to jest wyjście na wodę, bo ten samochód ma normalnie zbiornik wodny, 60 litrów ciepłej wody. A to jest podgrzewanie, że No, normalnie? jest podgrzewanie normalnie i mało tego wszystkiego. Tutaj jak chcesz wziąć prysznic, to tam masz normalnie webasto. I możesz sobie nagrzać tu z tyłu, żeby nie wychodzić na przykład w jakiejś Szwecji czy Norwegii stare na zimne pod prysznicem, tylko masz ciepło i popatrz. Hop, Ty, ciśnienie, powiem ci, takie nie najgorsze. dość, nie? Ja bym powiedział. Nie jest teraz odkręcona woda w ogóle, a to tylko tak poleciało z tego, co było w rurach. No tak. I możesz sobie normalnie regulować ciepłe, zimne, cyk, bierzesz i to składasz i zapominasz, że masz prysznic, bo zobaczcie, on wtedy w ogóle hop, 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 hop. I popatrz, wiesz co oni opatentowali? Wiesz ile ten prysznic teraz zabiera miejsca? Ścianę. 10 cm, bo jest wbudowany w ścianę. Ja jak to konfigurowałem tutaj, to byłem w ciężkim szoku, jakie tutaj rzeczy da się dołożyć, zobaczcie. Na przykład siatka na kolejne tematy, ona też nic nie zabiera miejsca, nie? Chcesz wsadzić tu coś dużego? Chyba złamałem coś? Dobra, jest git. Debiloodporne. Bierzesz, zamykasz i zapominasz, że to masz. To jest jeszcze nie wszystko. Wiecie jak ciężko było dostać sprintera, żeby miał na haku 3,5 tony, żebyśmy mogli ciągnąć 2 samochody? Jak nie wiecie jak ciężko, to ja wam powiem, że ciężko. W każdym razie, słuchajcie to. Cyk, hop. Teraz czekaj, pójdę po leżak. Będziesz mi musiał podać leżak. No, Będę tam lądował. podaj leżak. No mam. No i chodź teraz. Tu. Ty, ale to jest pochylenie normalnie, elegancko się wbija. No, dawaj tu. I teraz masz kamerę z powrotem. Wyobraźcie sobie czysto hipotetycznie taką sytuację. Jesteście na jakichś zawodach, nie wiem, Węgry, Wielka Brytania, gdziekolwiek nim pojechaliście na kołach i macie trybuny, nie? Ale one są zajęte, ciężko się z nich wychodzi, no nie ma takiej prywatności. Bierzesz sobie takiego sprinterka, stawiasz na parku maszyn, z którego widać na przykład tor, wystawiasz sobie tutaj 2-3 leżaczki, bo mniej więcej no tyle się zmieści i sobie oglądasz zawody z tej perspektywy. I w każdej chwili, jak tylko stwierdzisz, chciałbym pooglądać z innego zakrętu, schodzisz na dół, przestawiasz sprinterka i stawiasz sobie w nowym miejscu. Piękna sprawa. Ten sprzęt
100% to będzie dzika karta, nie? Jeszcze sobie nie zdajecie sprawy, jakie to będzie zajebiste. Ale ja już oczyma wyobraźni gdzieś tam czuję to. Może jeszcze grilla. O, grill. O, to jest dyrektor kreatywny. Ale żeś to wymyślił. Ale dobrze, co? Czy nie? No dobrze, zajebiście. Ale operacyjny jest, nie? Dobrze, taka nie jest plastikowa, tylko taka solidna. Dobrze, będzie dobrze tam wchodzić po jakichś imprezach driftowych. Dobrze gada. Ja zejdę i ty wejdziesz, dobra? Dobrze, Kamil, że wziąłeś fotele pikowane. Cześć, raz się zająkałem, kurde. Dobrze, Kamil, że fotele wziąłeś całe pikowane. Też bym tak zrobił, jakbym kupował takiego busa. Jak u góry? U góry zajebiście, trochę niebezpiecznie, ale jakoś to ulepimy. Ej, tam funkcji jest tyle, że musiałem pójść po gościa, co to robił, żeby nam otworzył markizę, nie? Bo to jeszcze nie koniec. Z tego samochodu da się zrobić taki kamper. Zajebiście, żeście to wymyślili, powiem wam. Okej, dawaj. Patrzcie, lampeczka 1, 2, 3, więc normalnie masz oświetlony cały ten fragmencik. Z tyłu to samo, a na to, co jest Seba? Jest wysoko, co? Fajnie, no. I jak włączamy te światełko teraz? A te światełka w ogóle mają kilka funkcji. Dyskoteka? Aha, no dyskoteka. Tu masz 3 wyłączniki. No. One są od lampeczek. Jak są na 0, to nie świecą. Jak zrobisz na 1, to się zapalają i świecą cały czas. Ale jak zrobisz na 2 i wrzucisz wsteczny, to w nocy będziesz miał jaśniutko. A, do cofania. A, dokładnie. Wszystkie te na Dobra, boku też. petarda. Świecą i to nawet w dzień widać, kurde. No, Tutaj jeszcze włączasz LEDa na markizie. a jeszcze jest LED. No. To jest takie gówno oświetlenie pod markizą. Jest wysoko. Ależ to. No i co? I teraz tutaj wiesz, jakiś grill, stoliczek, coś i z lodóweczki sobie bierzesz zimne jedzonko, nie? Powiem ci, jesteście koty takie, naprawdę. Dobrze to zrobiliście fest. Ile się u was czeka na takiego busa? To jest największy hit. Pochwal się, bo to jest Nie wiem, czy pojebane. mogę się chwalić, czy nie mogę. Pochwal się, bo to jest mega gruby temat. Teoretycznie 9 dni. Znaczy praktycznie, o. No. Teoretycznie Czyli- zawsze sobie mówimy miesiąc czasu, bo wiadomo, Rozumiem, dobra, co może dobra. być, ale my robimy 9 dni. Czyli nie jest tak, że ktoś ma sprintera i czeka 1,5 roku na to, aż wy to zbudujecie. Terminy to jest druga sprawa. Dobra, ale jak już ktoś ma ten termin i ma sprintera, to nie liczy mu się rok czy 1,5 od tego czasu, tylko wjeżdża samochód, czyli pozbywa się swojego sprintera, wjeżdża do was i on wyjeżdża dosłownie chwilę później. Dokładnie. To jest mega fajny temat. To jest mega dobre, nie? To jest naprawdę fajne. To ma nawet fajną felgę, to ma dystans. A pokażesz nam jeszcze to, co zamówiliśmy u was, żeby operator miał dobrze do nagrywania? Pewnie, że pokażę. No to dawaj to. No wygląda solidnie. Ja wam wytłumaczę, do czego to jest. My bardzo często nagrywamy auto z drugiego auta i wtedy operator musi się bardzo fajnie wychylić, znaczy bardzo fajnie to nie, ale bardzo mocno się musi wychylić, żeby fajnie je nagrać. I w tym sprinterze, zobaczcie, te drzwi, jak będziemy jechać, są zablokowane. Dokładamy do tego, zobaczcie, rurkę, którą chłopaki wyspawali. To jest dosłownie tylko tutaj wsadzamy, a tutaj dokręcamy. I teraz patrz, wezmę ja kamerę, a ty weź telefon i zaimituj, że idziesz nagrywać. O, masz drugą kamerę, petarda, no. I proszę. I na przykład nagrywasz do przodu teraz. Tak. O! I tu sobie drugą ręką z lodówki sięgam po picie chłodne, bo już długo nagrywamy, a tu na podglądzie mam tutorial jak nagrywać na przykład, nie? Jak myśmy na to wpadli podczas konfigurowania, to ja byłem dumny z tego pomysłu. Popatrz, jakie to jest proste. Tylko i wyłącznie wkręt tutaj i tylko hak tutaj. Patrz, na tym co się trzymają drzwi, czyli to nie wyleci, nie ma opcji. No i to tak. To jest fajne, no. Sztosik. Co byś chciał, żeby na tej rurze się działo, kolega? Żeby była trochę dłuższa, moglibyśmy... Taka do sufitu, tak? Najlepiej do sufitu. Dobra. To zamówimy u chłopaków. Będzie za pół godziny. Co najciekawsze, tutaj macie spanie. Tam jest normalnie dwuosobowe łóżko. Ile ono ma na długość? 2 metry długości. To jak w hotelu. I co ciekawe, tutaj robi się drugie łóżko do spania, bo jak zdejmiemy sobie ten stolik... Zaprezentujesz nam to? Pewnie, że zaprezentuję. No, krok numer 1, ściągasz stoliczek. Krok numer 2, ściągasz kanapę. Cyk, krok numer 3, rozkładasz stelaż. Krok numer 4, zamieniasz siedzenie w materac. I krok numer 5, kładziecie sobie kołdrę, poduszkę, prześcieradło, cokolwiek chcecie. Natomiast ja doskonale wiem, doskonale to rozumiem, że kamera często nie oddaje realnego rozmiaru, tak? Wszyscy o tym wiemy, tak? Wszyscy wiemy o tym, że aparat i kamera nie oddaje. Dlatego ja to zaprezentuję. Zobaczcie, ściągam łabaki. Wchodzę. Jeżeli myślicie, że to jest za małe do spania, to ja mam prawie 2 metry. No chłopie. Jeszcze ręce tutaj mam normalnie. Poduszka. Chłopie, na nogi mam jeszcze miejsce. Popatrz, ile mam jeszcze do fotela. I jeszcze można tutaj przygarnąć lubą. I wtedy bierzesz tak. Sieś ma, ale mam łoże. Cię w nim położę. Patrz, ile tu jest miejsca, nie? Ja tu mogę grać w piłkę. No, zaraz idę. I tu mam telewizorek, klima i normalnie mogę sobie tutaj siedzieć i czekać na swój przejazd albo coś w tym stylu. Naprawdę to jest, moi kochani, sztos. O, ja nawet książkę mogę czytać dla intelektualistów. Mega kod, powiem wam, no naprawdę jesteście w tym dobrzy, nie? High five, tak jest daleka.
Żarty żartami. Jest taki sztos, że aż się nam humor włączył. W każdym razie jest naprawdę groźnie. Duży telewizor pod konsolkę, czy na przykład sprawdzenie ujęć z wyjazdu już na trasie, nie wiem, powrotnej. Masa stoliczków, zlew do umycia łap, czy przepłukania czegoś. Gniazdka, lampki, schowki i wymieniać można by tak zasadniczo bez końca. Dobraliśmy też pany w kosmos system audio złożony z 11 głośników. Cześć, oto ja, a to moja stylowa. Lubię kiedy sucę dupę obcisk kamieniowa. Naprawdę, jak tylko zobaczyłem, jakie to daje możliwości, zarówno podwóz operacyjny na nasze nagrania, często w innych krajach, ale i baza na zawody czy treningi driftu, zakochałem się. Od strzała. I może sportowy wóz to nie jest, ale przyznajcie, że robi robotę. Ty słyszysz to? No, tłucze się chłopie. Śpiewa coś Woda z się tyłu. daje. Chyba woda się daje. Ty, pa, jak Cześć, no to ja, to moja stylowa. Lubię kiedy sucę dupę obcisk Ty, kamieniowa. To nie jest takie łatwe śpiewać przy tym. Co, zimna? Zimno w Pa, jak se porozkładał tu! Mówiłem wam, że dziś jest gorąco. gorąco strasznie. Sit, ty jesteś prze***uj! Ale jest git czy nie? Jest git, A jest czemu git. se nie dasz trochę cieplejszej? Da się ciepło woda? Przekręć trochę na ciepło. Stary, no nie gadaj, że się dało. Ja się tam nie schylę. Czym ty się myjesz? O właśnie, jeszcze go nie wykorzystałem. Smurfik. O panie mi dały. Bo się da przekręcić na ciepłą, tylko ja ci nie chcę dotykać. Weź tam ją zasłoń i w drugą stronę stań. Teraz jest na ciepłą. Okej, no ale przecież to się nie tak grzeje. Ale nagrzało się, przecież są solary i tak dalej. O, Ciepła? ciepła! Ciepła leci, serio! Niemożliwe, ciepła. Ja pierdziel. Dobra, sprinter na bazę. Zaczynamy kombinować całe customowo narysowane przez tatuatora oklejenie. Będzie jedyny taki. W ogóle to fajnie się prezentuje. A przed nami ostatni rozdział. Wpadnijmy hurakanem na wesele. Jeszcze godzinę temu nie miałem totalnie żadnego pojęcia, że będę na Słowacji. Właściwie to na weselu na Słowacji. Ale że widzowie, którzy na tej Słowacji mają to wesele zmotoryzowani, no to weźmiemy Lambo. Pojedziemy, żeby fajnie było. Oni mają Lancery, GTR-y. Nawet odświętne trzewiki założyłem. Spodnie, koszulkę białą. To już znaczy, że jest wesele. Albo komunia. Widzów tych w ogóle wielu z was może kojarzyć. Poznaliśmy ich przy granicy polsko-słowackiej, kiedy nagrywaliśmy starą Suprę w górach i jak żeby inaczej. Zatrzymała nas policja. Ziomki wzięły nas wtedy do siebie na chatę. Pokazali nam swoje zabawki, później coś pogadaliśmy. Okazało się, że to naprawdę jest bardzo fajna, taka poczciwa i uczciwa rodzinka. No i zostaliśmy ziomkami. Wracając do tematu, natomiast to mało hurakanem jeżdżę, ale w takich chwilach kocham go olbrzymio. Dzwoni brat pana młodego, pyta za ile będziemy. 12 minut! Bardzo słaby dosiąg masz. Sam masz słaby! 11 minut! Co jest? Co to tutaj pobłądzili? No i jak tam? Kajże stanąć mam. Chcę wysiąść 3 godziny tu tarabanie. Dobra, zostaw tutaj No i to potem już. Preparkuję na parkowiszcze, bo nam funguje Volanta. Volant nie będzie fungować w tym auticzku. Kierola nie będzie fungować w tym autiku. Volant to jest kierola. Nic nie rozumiem, ale buja. Chłopaki mówią, że będzie teraz pierwszy taniec. Trafiliśmy idealnie. Idealnie spóźnieni żeśmy Idealnie spóźnieni na pierwszy taniec. Ale zestresowany jest. Jest kawałek. Ja na meczu wszyscy zaczęli bić brawo, to ja wiesz. Co ty tutaj robisz? Cześć tam. Oj, gratuluję. No drugą rękę, Wyślę wam prezent, dobra? Bo ja nie chcę bez prezentu. Ja dzisiaj rano jeszcze nie wiedziałem, że ja tutaj będę. Pewno wymyślimy coś fajnego, prawda? Idziemy grać w golfa. A wywalisz w sukni? Dobra. Ja, jak kiedyś przyjadę w Polsce na wesele jakiegoś widza, a wiem, że to się kiedyś stanie, bo zaproszeń mam średnio, naprawdę, żeby wam nie skłamać bez przenośni, 10 tygodniowo, bo ponad jednodziennie przychodzi, to zrobimy taki gnój na weselu kiedyś. Ale taki pozytywny mówię, nie? Taki, że panna młoda będzie w golfa napić. Teraz zamiast zupę. Ostatnio byłem Jerzy Labuda, jestem nie wiem, kto Tiger jest- Labuda. Tiger. Tak, szła w tą, dupa do tyłu. Siła razy ramię. Ojej.
co? Tam celowałem. Myślisz, że gdzie indziej? Przecież tylko jeden element tam jest. Pani teraz młoda, bo zupa stygnie. Leci! Jest w Krakowie. Hop. Dobrze, super poszło. Jeszcze raz. Hop, o, super. Przepraszam, kiedy będą zdjęcia z wesela? Do 2 tygodni. Halo, to kolega powiedział. No i teraz ogólnie przyszedł czas na zakończenie, ale nieco zaostrzeplenie. I nawet się nam to wszystko zrymowało. Moi kochani, może być nieco zabawnie, natomiast ci, którzy oglądają do samego końca, dostają takiego typu właśnie ekskluzywne treści, ponieważ przed sekundą wyrwałem 3 zęby, 2 ósemki i szóstkę. Znieczulenie na mordzie mam osąd i nie jestem w stanie do was nic normalnie powiedzieć. Natomiast Skyline stoi sobie w towarzystwie z Suprą i niestety w tym filmie nie mogę z nim wyjechać na drogę, ponieważ okazało się, że nie jest on zarejestrowany, a dokumenty trzeba przetłumaczyć i do tego trzeba dostać nie odstępstwo, tylko odstępstwo. Leci mi krew z zębów jeszcze. Tylko dostać odstępstwo od krótkiego winu, a mało tego wszystkiego jest normalnie coś nie działa. Jest jakiś problem z zapłonem. Musimy go podpiąć pod komputer, bo na chwilę obecną ma odcinkę przy 3500 obrotów. Jakże inaczej by mogło być. W każdym razie, moi kochani, na pewno jeszcze przyjdzie czas na nagranie filmu, w którym ten Skyline pewnie w towarzystwie tej Toyoty Supry wyjedzie na miasto, więc subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję wam bardzo, że dotrwaliście tutaj do samego końca, a ja muszę kończyć, ponieważ muszę iść wypluć ślinę, albowiem nie umiem jej przełknąć, bo sparaliżowało mi również sam z tyłu. Dzięki. Kocham was. I cześć. Leszek, ostatnim w tym sezonie.